Siemka, ja jestem Adacho i dawno na moim kanale nie było rankingu wersji danych postaci. Do tej pory pojawiły się chyba tylko 3 albo 4 takie rankingi. Goku, Vegeta, Gohan i Piccolo jeszcze był. Ok, czyli to jest 5. ranking. Trunks. Jeśli nie wiecie, na czym polega ten... W zasadzie nawet powinienem zacząć od tego, że dawno nie było w ogóle formy tier listy, bo jak robię rankingi, albo robiłem przez ostatnie miesiące, to były to albo top 10, albo top 15, albo coś w tym stylu. Dawno nie było tier listy, więc wracamy też do tej oryginalnej wersji rankingów na moim kanale. Wersje postaci polegają na tym, że oceniam tutaj wersję, w sensie jakby postać na bazie danych sag. Czyli dajmy na to Trunks, bo dzisiaj o Trunksie i o Future Trunksie będziemy mówić. Nie ma sensu rozdzielać się na małego Trunksa i dużego, bo ten ranking nie jest na tyle obszerny, żebym mógł sobie pozwolić na jakieś rozdzielanie. Trunks z Majin Buu Sagi, Trunks z początków Dragon Balla Super, Future Trunks z Dragon Balla Super, Future Trunks z Sagi Androidów i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy sobie z GT i z Super Hero i z innych, powiedzmy, arków dzisiaj będziemy starać się przynajmniej w miarę ułożyć to, może nie chronologicznie, ale jakoś tak tematycznie. Więc najpierw zaczniemy sobie od małego Trunksa. Nie ma sensu oceniać Trunksa, jak jeszcze był małym Bobasem, bo mógłbym wrzucić go tutaj na przykład do tieru S, bo jest uroczym Bobasem, ale nie o to chodzi. W tamtej sadze tak naprawdę nic do historii jeszcze nie dodał, więc będę zaczynał od Trunksa, który jest tą wersją. Trunks z sagi Majin Buu. Chcę, żebyście napisali mi w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona wersja Trunksa, szczerze. Myślę, że większość z was wymieni tę jedną konkretną. Nie będę tutaj mówił, o jakiej myślę, ale biorąc też pod uwagę, że jestem już w internecie kilka dobrych lat i nagrywam o Dragon Ballu kilka dobrych lat i przeczytałem już przynajmniej kilka komentarzy. Wiem mniej więcej, co społeczność tutaj nasza sądzi na temat Trunksa i dużo osób ma podobne zdanie, ale mimo wszystko będziemy również mówić o tych mniej popularnych wersjach. Czy wersja z Majin Buu Sagi jest mniej popularna? Nie sądzę. Myślę, że jest akurat jedną z bardziej popularnych. Ta wersja Trunksa trafia do tieru C. Do wysokiego tieru C. Czyli generalnie tieru, który raczej jest na minus. Dlaczego? Jak oglądałem Majin Buu Sagę i po raz pierwszy, i potem nawet jak oglądałem ją po raz drugi i jak czytałem mangę, to Trunks wydawał mi się takim na pewno nie niepotrzebnym. To jest absolutnie niewłaściwe słowo, bo był on potrzebny dla fabuły. Chociażby sytuacja z poszukiwaniem. Z tym jak Goku przytrzymywał Buu i Babidiego, a Trunks leciał po radar. Nawet jeśli odejmujemy w ogóle fuzję, co było olbrzymim wątkiem Majin Buu Sagi, to Trunks i Goten byli ważni, ale też sporo wydarzeń związanych z Gotenem i Trunksem to było Tenkaichi Budokai. Ta dywizja młodzików, Mighty Mask, ten wątek Mighty Maska, to nie było coś, co mnie aż tak intrygowało. Dużo tam było takiej dziecięcej energii, która wydaje mi się, że może przez mój wiek już trochę mnie męczyła, chociaż jak oglądałem Dragon Balla Z tak świadomie, nie mówię, że w życiu, ale tak świadomie po raz pierwszy w liceum, to nadal uważałem, że ten Trunks z Gotenem to jest taki wątek, który trochę jest drażniący. Oni się trochę za bardzo wcinali i za mało robili. Gdyby była sytuacja, że Trunks i Goten dołączają do walki i faktycznie coś robią w tej walce, to mielibyśmy zupełnie inną ocenę tutaj, ale nawet jeśli to nie będzie do końca sprawiedliwe, że ja będę oceniał Gotenksa, albo inaczej Trunksa przez pryzmat Gotenksa, no to na tego Gotenksa się ktoś składa. Moim zdaniem ten charakter Gotenksa w dużej mierze wynikał właśnie ze względu na charakter Trunksa, który z tej dwójki Goten-Trunks był nieco bardziej przebojowy. Był rok starszy, oczywiście, jest nadal rok starszy. Może odziedziczył trochę tę pychę, taką przebojowość po swoim ojcu, ale Gotenks, który miał kilka okazji do tego, żeby pokonać Buu, albo inaczej, żeby zachować się lepiej, był o krok od tego, żeby uwięzić po wsze czasy Piccolo razem ze sobą w komnacie ducha i czasu. Gdyby nie to, że byli w stanie otworzyć tę dziurę, to zostaliby tam do samego końca, więc Trunks popełnił w tej sadze dużo błędów. Głównie jako Gotenks, natomiast ja go tutaj wrzucam ze względu na to, że to był wątek, jakby wszystkie wątki, albo większość wątków związanych z tą postacią były dla mnie nieinteresujące. Albo mniej angażujące, bo to była saga w stylu dzieciaki, dajcie dorosłym zrobić robotę, bo nikt na was nie chce patrzeć. Przynajmniej u mnie tak to wyglądało. Dlatego tier C. Mimo wszystko, idąc dalej, po Majin Buu Sadze mieliśmy jeszcze powiedzmy ten turniej z Ubem, ale Trunks tam był praktycznie nieobecny, więc tutaj go nie wrzucam. Był już on po tym timeskipie, ale to nie jest wersja, którą warto moim zdaniem oceniać, bo on tam nic absolutnie nie pokazał, nie był w żadnym stopniu ważny. Generalnie nawet mógłbym powiedzieć, że
też trochę się opuścił w formie, bo z tego co pamiętam Vegeta mówił, że Trunks tam nie trenuje i że zmusza go do tego, żeby ten wziął udział w 28. turnieju. No ale okej, idziemy dalej. Dragon Ball Super i tutaj robię mały wyjątek, ze względu na to, że pierwsze sagi Dragon Balla Super to nie są historie, w których Trunks mały pełni dużą rolę, czyli historia z Beerusem, historia z Golden Freezą, historia z turniejem Szampy, w zasadzie tyle. Bo potem w sadze Future Trunksa na małym Trunksie był położony nacisk, wiadomo dlaczego. Więc ten początek Dragon Balla Super to jest też takie... Ja bym Trunksa porównał do takiego komara. Majin Buu sadze może trochę mniej, bo on tam miał swoje wątki fabularne i właśnie podczas Tenkaichi Budokai i też podczas w zasadzie towarzyszenia Vegecie, kiedy on walczył z Majin Buu i podczas fuzji, cały wątek fuzji przecież był wokół chłopaków zbudowany, więc Trunks na pewno nie był w tamtej sadze Majin Buu sadze komarem. Natomiast na początku Dragon Balla Super to był taki komar, który nic pozytywnego do historii nie dodał, może poza jakimiś, mówię tak totalnie z czapy, może jakimiś wątkami humorystycznymi. On tam czasem chodził z gangiem Pilafa właśnie w pierwszym arku, nawet nie wiem czy to nie było w Battle of Gods, w tej wersji kinowej, kiedy Pilaf skradał się razem ze swoim gangiem po domu Bulmy w poszukiwaniu tego miejsca, gdzie były złożone nagrody za turniej bingo i Trunks ich tam znalazł, ale ogólnie to nie są ważne wątki. Trunks był w tej historii nieważny, w sadze Resurrection of F tak naprawdę on nie uczestniczył w tych walkach i w sadze Szampy też z tego co pamiętam po prostu poleciał jako widz, chociaż tutaj to nie jest zarzut, bo widzami było sporo osób, tutaj nie jest to żadna ujma. Mimo wszystko to nie jest wersja Trunksa, która jest przeze mnie lubiana i tutaj może będzie to niesprawiedliwe, jeśli dodam do tego aspekt wizualny, ale ten wczesny Trunks, w ogóle Trunks z Dragon Balla Super z anime, z tych 131 odcinków, jest moim zdaniem najgorzej wyglądającym Trunksem w ogóle w historii. Kolory jakie zostały użyte, strój jaki został na niego nałożony, włosy jakie zostały, no generalnie ta twarz zupełnie inaczej wygląda. Zwróćcie uwagę jak na przykład wygląda, ja porównam go sobie do na przykład tego Trunksa. To jest Trunks z filmu z Bio Brolim. Ja rozumiem, że to była kinówka, ale czy widzicie tutaj różnicę w rysach twarzy? Okej, jest to olbrzymie, typowe Dragon Ballowe czoło, ale to jest niebo a ziemia. To jest niebo a ziemia, jak można dwa razy narysować tę samą postać i raz ona wygląda dobrze, a raz ona wygląda źle. Jeśli mówicie, że ten Trunks wygląda źle z Dragon Balla Super, bo jest taki kadr, no mamy też inny kadr, który troszeczkę inaczej wygląda, podobnie. Wiadomo, ekspresja jest trochę inna, ale to jest zupełnie inna postać. Ten Trunks z Dragon Balla Z wygląda zawadiacko. Wygląda tak, że można mimo wszystko dojrzeć w nim jakąś cząstkę tego dziecięcego, frywolnego charakteru. A tutaj on wygląda jak ciepła klucha, która mieszka w najbogatszej rodzinie świata i nic nie musi robić. Tak właśnie wygląda, więc trochę go zjebałem tutaj, no ale to nie jest jego wina, w jakiej rodzinie się urodził, ale to też jest narysowana postać, więc mogę go jebać tutaj bez żadnych ceregieli. Pierdę. Przechodzimy błyskawicznie tutaj do tego obrazka, który wymieniłem wcześniej, bo to jest ten Trunks z Future Sagi. Powiedzmy, że wszystko to, co powiedziałem do tej pory o Trunksie się zalicza do tego, co chcę powiedzieć też o Trunksie z Sagi Future Trunksa, o małym Trunksie z Sagi Future Trunksa, bo tutaj Trunks dostał pewną rolę do wypełnienia. I myślę, że wypełnił ją dobrze, ale to była bardzo mała rola, która kumuluje się w zasadzie w jednej scenie, przynajmniej w takiej jednej scenie, którą zapamiętałem, czyli Future Trunks, który miał trochę niskie morale, został zmotywowany przez małego Trunksa. Przez w zasadzie siebie samego z innej linii czasowej, przez swoją inną wersję. I mały Trunks, widząc tego fajnego, przynajmniej w oczach Mai, która już w tamtym etapie historii się małemu Trunksowi też podobała, był w stanie się mu przeciwstawić był w stanie postawić się w kontrze do niego, podważyć trochę jego fajność, podważyć trochę jego autorytet i nie znając do końca jego historii, przemówić mu do rozsądku i zrobić to skutecznie. Więc mały Trunks w tamtej scenie wypełnił bardzo dobrze swoją rolę, ale to był jedyny wątek, który jest w stanie sprawić, że ten drażniący mały Trunksik idzie o tier do góry, bo jego udział w historii nadal był bardzo mały i tutaj też były takie wątki, które trochę mnie drażniły, a mianowicie to, że chociaż wiecie, no to jest... Na pewno nie jest to sprawiedliwe, żeby oceniać małego chłopca, że podoba mu się jego koleżanka, bo każdy z nas przeszedł przez coś takiego w życiu, ale tak jak powiedziałem,
to jest napisana postać. Napisana i narysowana. Więc mogę go ocenić poprzez pryzmat tego, jak jest postać napisana, a niekoniecznie poprzez pryzmat tego, że buzują w nim hormony. Nic w nim nie buzuje. Jest narysowany. Nie podoba wam się ten argument? Trudno. No dobrze. Tier C. Majin Buu Saga mimo wszystko wyżej, bo tam były znacznie bardziej istotne wątki fabularne, plus też chociażby ta scena, która jest na obrazku, jest fajna. Kiedy Trunks włącza Super Saiyanina podczas treningu z Vegetą w tej komorze grawitacyjnej. Idziemy dalej. Jesteśmy pod koniec Dragon Balla Super już i tutaj jest sprawa zupełnie inna, bo mamy Trunksa, który można powiedzieć, że wykonuje pierwszą robotę w swoim życiu. I to jest coś, co ja jestem w stanie zaakceptować, uszanować i docenić. Trunks razem z Gotenem i też córką Krillana, przynajmniej tak to było w wersji animowanej, bo w wersji mangowej nie widzieliśmy, żeby Maron walczyła z Cellami juniorami. W ogóle podoba mi się to, że Goten i Trunks dostali te stroje Rangera, obrońcy przyrody. To jest moment, w którym Trunks dostał pierwszą pracę w życiu, no nie? I wykonuje ją bardzo dobrze i to jest odpowiedzialna praca. Trudna praca, przynajmniej dla zwykłych ludzi to byłaby bardzo trudna praca. Oczywiście ze względu na odpowiedzialność, na to, żeby eliminować zagrożenie w postaci kłusowników czy kogokolwiek innego, jednocześnie nie narażając wyspy z tymi zagrożonymi gatunkami na jakiekolwiek obrażenia. Ale tutaj dodatkową trudnością były Celle juniory, które na początku Gotena i Trunksa atakowały. Wiadomo, że 17 w mandze te Celle juniory oswoił, no ale początkowo Goten i Trunks musieli sobie z nimi poradzić i to myślę, że nie było łatwe, więc tutaj szapoba. Cieszę się, że w ten sposób chłopcy zostali wykorzystani, bo gdybyśmy mieli całego Dragon Balla Super, gdzie Trunks i Goten są praktycznie nieistniejący, nie mają żadnej roli, to byłoby kosmiczne zmarnowanie potencjału. Olewam w ogóle sytuację, jak oni, nie wiem, byli na tej planecie Patafian, no nie? W zasadzie to tak by byli, bo tam byli Gotenksem, gdzie były te fioletowe klony Vegety, albo pierwsze odcinki, gdzie oni lecieli po jakąś wodę. To są sprawy fillerowe, to są sprawy w ogóle nieistotne. Taki główny wątek fabularny, taki myślę, że najważniejszy wątek fabularny małego Gotena i Trunksa, powiedzmy w tych pierwszych arkach, które zostały zekranizowane w formie serialu, to jest właśnie to, co się działo podczas turnieju mocy. No bo to się działo podczas turnieju mocy. Za to jestem w stanie dać jeszcze jeden tier wyżej, więc jest wysoki tier B. Mówię wam, to jest pierwsza praca i jeśli gość podjął pierwszą pracę w swoim życiu, może nie zarobkową, nie? Ale to jest pierwsza praca gościa, który tak naprawdę mógłby całe życie nie pracować. Ja to doceniam, dlatego tier B. Idziemy dalej. Można powiedzieć, że dalej mówimy o tym samym Trunksie, no bo dalej mówimy o tym samym Trunksie. Jest to Trunks Super Hero. Tutaj mamy tak naprawdę dość rozbudowaną sytuację, bo mamy 3 rozdziały prequelowe, potem cały ark Super Hero, potem 3 rozdziały tego epilogu w mandze i jeszcze rozdział 104, który opowiada o tym, jak Trunks zaczął się fascynować superbohaterstwem i Klingonem i tak dalej. Więc jest to prequel do prequela. Plus też mamy jeszcze film, który też opowiedział tę historię z drobnymi zmianami, ale generalnie trzon jest dokładnie taki sam. Więc jak ja oceniam tę wersję Trunksa? No niestety ona jest głupkowata. Tak jak ostatnio na podcaście Maciacho rozmawialiśmy i Maciek powiedział, że nie lubi filmu Super Hero głównie ze względu na to, albo jednym z tych dużych elementów jest to, że Gohana ogłupili. On jest wielkim fanem Gohana. Ten Gohan został przedstawiony jako gość, który w ogóle ma inteligencję nieadekwatną do swojego wieku, doświadczenia i też wykonywanego zawodu. I jestem się z tym w stanie zgodzić. Ja Trunksa postrzegam troszeczkę w taki sam sposób, bo Trunks jest gościem, który oczywiście jest młodszy, jest licealistą. Ja pamiętam, że też w liceum byłem głupi. Nawet ostatnio odkopałem jedno stare zdjęcie z liceum, jak były jakieś wybory. I ja pamiętam, jak ja byłem wtedy głupi, więc Trunksa też mogę jakby usprawiedliwić w ten sam sposób, że jest to wiek, w którym się robi głupie rzeczy albo ma się głupie zachowania. Zwłaszcza w kontekście jakichś dziewczyn, na przykład, co widzieliśmy właśnie w przypadku Trunksa i Mai. Ale Trunks został w tej historii, zwłaszcza prequelowej, przedstawiony jako fajtłapa totalny. Oczywiście były sceny, w których on rywalizował z Betą i był w stanie go przechytrzyć na każdym kroku, albo jadąc na rowerze do szkoły był w stanie odpstryknąć puszkę, żeby ta trafiła w głowę tego śmiecącego kierowcy. Więc mieliśmy sytuacje, w których Trunks został przedstawiony fajnie, ale mimo wszystko był on bardzo nieokrzesany i mieliśmy takie, czy na siłę, trochę na siłę wrzucone wątki, że on się boi duchów, że uderzył zegarkiem w lampę, że nie jest w stanie
poznać, że Hedo to Hedo i rozmawia z nim na tym balu. Sporo tam było takiego pisania Trunksa gagowego i jeśli mielibyśmy to interpretować jako po prostu gag, niewinny żarcik, okej, nie ma problemu. Na pewno nie jest to aż tak złe przedstawienie, jak Gohan został przedstawiony w Super Hero. Ale również wątek superbohaterski to nie jest coś, co ja lubię. To jest coś, co w Dragon Ballu mnie zawsze męczyło. To jest dobre na 1-2 rozdziały. Może ewentualnie na te 3 rozdziały, jeśli mówimy o jakimś tam wątku dopowiadającym do filmu Super Hero. Ale tak naprawdę to nie jest wersja Trunksa jakoś szczególnie lubiana przeze mnie. Nie jestem... Może nie będę aż tak surowy, może umieszczę go troszeczkę wyżej, może dam go do tego neutralnego tieru B, bo są też plusy. Chociażby fakt, że Trunks dorósł i ma trochę więcej swojej własnej twarzy. No ale właśnie, własnej twarzy, skoro znowu mamy kultywowany wątek tego Great Saiyamana, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, wrzucam go tutaj, to jest nadal tier B. Jeśli mam porównać Trunksa, który w wieku kilku lat wykonywał poważną robotę i potem Trunksa, który w liceum bawi się w superbohatera, no to dla mnie to jest znacząca różnica. Idziemy dalej. I tutaj przejdę tak trochę, może nie po kolei, bo nie przechodzę do Future Trunksa, bo tak naprawdę Future Trunks będzie za chwilę, a potem będzie Trunks z filmów kinowych. Tak, wziąłem też pod uwagę filmy kinowe, bo ogólnie tego nie ma aż tak dużo. Trunks z Dragon Balla GT jest dość śliski. Bo Trunks w Dragon Ballu GT również został przedstawiony jako momentami jako taka fajtłapa, ale jakoś to było bardziej wyważone. Jak oglądałem Dragon Balla GT niedawno, w zeszłym roku, więc to nie jest tak, że ja tutaj mówię na bazie jakiejś nostalgii czy coś w tym stylu. Jeśli ktoś mi kiedyś będzie zarzucał, że ja na GT patrzę przez nostalgię, myślę, że dużo osób właśnie mnie nie lubi, bo się zaraziło lata temu tym, że czy się gryzłem w język bardziej? Nie, to nie jest kwestia gryzienia się w język. Miałem inną opinię i wyrażałem ją w dość drażliwy sposób. Drażniący. Byłem w ogóle takim drażniącym gościem. Może nadal jestem wedle niektórych, ale jeśli miałbym sam siebie ocenić, to 5 czy 6 lat temu byłem znacznie bardziej drażniący. Więc jak nie wypowiadałem się o GT chociażby w wielkich superlatywach, to mogło niektóre osoby zrazić. I ja tego Dragon Balla GT w zeszłym roku obejrzałem jeszcze raz, doceniłem tę serię bardziej, tak samo jak chociażby postać Trunksa, która miała swoje momenty. Oczywiście pierwszy ark to jest ten moment, w którym Trunks jest znacznie ważniejszy, ewentualnie jeszcze saga Baby'ego, bo powiedzmy to przejście między dwoma arkami to też Trunks tam był zamieszany, bo Trunks był pierwszą osobą, do której ciała wszedł Baby. Trunks był w stanie go z siebie wyrzucić, transformując się w Super Saiyanina. Ogólnie ta transformacja w Super Saiyanina to jest pewnego rodzaju zarzut, bo Trunks, zresztą tak samo jak Goku, nie używali tego w wielu sytuacjach, w których mogliby tego użyć. Może Goku mniej, ale Trunks naprawdę mógł tego Super Saiyanina używać więcej. No i potem historia potoczyła się tak, że to GT z tego Grand Tour zostało przekształcone w Goku Time, więc Trunksa, Tena, Gohana i tak dalej, zwłaszcza Uba, który też był budowany jako silna postać, było coraz mniej, ale nie o tym będziemy mówić. Ja do Trunksa wielkich pretensji nie mam, on też jest przedstawiony jako prezes firmy, który jest trochę lekko duchem, ale mimo wszystko pełni dość ważną funkcję, więc to nie jest tak, że ja mogę od niego oczekiwać wszystkiego, że jest prezesem firmy, a po godzinach jest trenującym superbohaterem, jak na przykład jakiś Bruce Wayne. Trunks myślę, że w tym wieku, zwłaszcza, że mieliśmy, jak to się nazywała, ten ark mały z Ubem, Peaceful World Saga. Saga świata w pokoju, można powiedzieć. Bez wojen, bez żadnych zagrożeń. Można byłoby się trochę rozleniwić. Gohan przecież jest dobrym przykładem tego, że on jest tydzień spokoju i Gohan już się rozleniwia. No to Trunks nie mógł się rozleniwić przez kilkanaście lat, czy ileś tam. Więc Trunksa pod tym względem usprawiedliwiam. To nie jest idealny Trunks, ale wrzucam go do końcówki tieru A, bo podobały mi się bardzo żarty z nim. Tak jak żarty z Trunksem z Super Hero były czasami zabawne, jak na przykład, to nie do końca był żart związany z Trunksem, ale on tam uczestniczył. Jak Beta i Trunks rozwiązywali równania na tablicy i Beta, czyli ten robot Hedo, wygrał i Hedo się cieszył, że w końcu jakieś małe zwycięstwo. Co prawda nie przybliża go to do tego, żeby odkryć tożsamość Trunksa, ale małymi kroczkami do przodu, więc to był zabawny żart. W przypadku Trunksa mieliśmy sporo fajnych gagów w pierwszej serii, w pierwszym arku, kiedy oni latali z Pan i Goku po kosmosie, więc to też jestem w stanie docenić. Niski tier A. Idziemy dalej, przechodzimy do Future Trunksa i zaczynamy od tej wersji Future Trunksa, którą znamy
ze specjala, telewizyjny specjal, jeszcze z Future Gohanem. Wiem, co chcecie powiedzieć. To jest wersja Future Trunksa, z którą wiąże się absolutnie kultowy moment, wokół którego myślę, że też jest zbudowane sporo emocji i takiej sympatii do samego Trunksa. Przecież też gry i różne, podejrzewam też fanowskie mangi, fanarty opowiadają o tym momencie, kiedy mały Trunks, w zasadzie nastoletni Trunks, napotyka na ciało Gohana, który został zabity przez androidy. To jest scena, która w tym specjalu telewizyjnym z Dragon Balla Z została przedstawiona świetnie. Potem w tym remake'u nowej erze Dragon Balla Super niestety została spartaczona. Tyle, że ja tutaj nie oceniam sceny, no nie? Oceniam wersję tego Trunksa. A jeśli chodzi o wersję tego Trunksa, to mieliśmy odważnego, na pewno bardzo odważnego chłopca, który chciał pomagać Gohanowi, ale ja trochę go winię za to, że Gohan stracił rękę w Wesołym Miasteczku. Trunks musiał zostać uratowany przez Gohana i Gohan w tamtym ataku w Wesołym Miasteczku stracił rękę. On sobie całkiem dobrze radził potem z jedną ręką, nawet w walce z Androidem 17 i 18. I jestem zdania, że nawet gdyby miał dwie ręce, to by w tamtej scenie umarł, więc to nie jest tak, że ja obwiniam tego Trunksa z tamtej historii za śmierć Gohana. Mogę ocenić tego Trunksa na bazie, wiecie czego? Jego odwagi. Jego odwagi. I może właśnie ze względu na to byłbym w stanie go wrzucić wyżej. Na przykład tu może, czy to jest tier A. No, jeśli mielibyśmy obwinić go za śmierć Gohana, to na pewno byłby niżej. Ale czy ja go obwiniam za śmierć Gohana? Wydaje mi się, że nie. Wiecie co? Wrzucę go niżej niż Trunksa z Dragon Balla GT ze względu na jedną rzecz. Trunks z GT był postacią pełniejszą, na pewno bardziej trójwymiarową, miał więcej aspektów wokół siebie, był bardziej złożony, miał więcej cech i miał więcej ról w historii, podczas kiedy ten Trunks z tego specjala to jest tak naprawdę Trunks, który kręci się wokół tego, że walczy z androidami, jest odważny i tyle, i nie może z nimi wygrać, i szuka pomocy. Więc mocny motyw, ale trochę jednowymiarowy. No i teraz myślę, że to taka jedna z popularniejszych wersji Trunksa, czyli Trunks, którego poznajemy, w zasadzie to jest pierwszy Trunks, którego widzimy chronologicznie, jeśli bierzemy pod uwagę emisję, bo jest to Trunks, który pojawia się naprzeciwko Mecha Freezy i Króla Colda, transformuje się w Super Saiyanina ku zdziwieniu wszystkich, nawet nas, widzów, ciacha Colda, ciacha Freezę w zasadzie, zabija go i jeszcze potem radzi sobie z Coldem, który przecież zabrał mu miecz i chciał jego własnym mieczem go pokonać. Więc Trunks wtedy był totalnym farmerem aury. Chwilę później jeszcze okazuje się, że jest z przyszłości, daje Goku lekarstwo, przewidział oczywiście, że Goku przyleci o tej godzinie w to i to miejsce, więc to jest Trunks, który bardzo dużo zamieszania do historii wrzucił. On tak naprawdę nie był długo, chociaż ja tutaj oceniam nie tylko ten wątek, powiedzmy, z arku Mecha Freezy i potem jak wrócił z powrotem do swojej linii czasowej, to mieliśmy 3-letni timeskip. Też ten Trunks, który się pojawił po raz kolejny w naszej linii czasowej. Mieliśmy androidy oczywiście 16, 17, 18 i aż do komnaty ducha i czasu. Tak bym powiedział, do wejścia do komnaty ducha i czasu. To jest Trunks, który do historii dodał bardzo dużego powiewu świeżości, rozwinął niektóre postacie, rozwinął w moich oczach Vegetę, bo Vegeta, mimo tego, że był bardzo opryskliwy, to został skonfrontowany z wizją rozmowy z własnym synem i ogólnie saga androidów też myślę, że to jest ten moment zwrotny w historii Vegety. Można się spierać w którym momencie, czy to jest ten 3-letni timeskip, gdzie on wraca i jest już jakby niby po naszej stronie, bo walczy z androidami, czy może jest to tak naprawdę już przylot Mecha Freezy, kiedy on mieszkał sobie w korporacji Kapsuła i miał już różową koszulę, a może to jest moment, w którym Trunks zginął podczas Cell Games i Vegeta rzucił się wściekły na Cella, żeby powiedzmy pomścić swojego syna. Ciekawostkę wam podam, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę gry, w Dokanie niektóre karty mają typ Super i to są powiedzmy postacie dobre, a typ Extreme to są powiedzmy postacie złe. I Vegeta z momentu, kiedy on jeszcze walczy z Androidem 19 i wiecie, pierwszy raz włącza Super Saiyanina, to jest Extreme Vegeta. Ale Vegeta, który już trenuje w komnacie ducha i czasu i wychodzi z tej komnaty, wiecie, Final Flash w Cella i potem całe Cell Games, to już jest Super Vegeta. Więc być może ten trening z synem w komnacie ducha i czasu był kluczowy, ale Trunks w tym wszystkim pełnił lwią rolę, jeśli mogę tak powiedzieć. Lwią część. To jest też Trunks, który wiąże się z jednym z moim zdaniem najlepszych momentów w Dragon Ballu Z,
czyli ta jego pierwsza transformacja w Super Saiyanina. Tam mieliśmy inną muzykę. Jeśli mielibyśmy oglądać to tydzień po tygodniu, nie znając historii, to wyobraźcie sobie, może niektórzy z was są takimi dinozaurami, że oglądali to wtedy pierwszy raz. Zresztą ja też żyłem, jak to się działo. To może nie dinozaurami, okej. Ale chodziło mi raczej o tę pierwszą emisję w japońskiej telewizji, ale w sumie jak to leciało w polskiej, to nie wszyscy znali historię pewnie z japońskiej, albo pewnie mało osób w ogóle wiedziało, co się dalej wydarzy, więc mamy Freezę, który był potężny, Goku, który był potężny, Freeza wraca z ojcem, który jest jeszcze potężniejszy i przychodzi jakiś chłopczyk, który odpala SSJ i ciacha tego Freeza i go niszczy razem z jego ojcem, więc Freeza został tutaj zredukowany do roli zabawki. No i ta muzyka, która też była, bo tam leciała po japońsku inna piosenka, to robiło klimat. Więc ten Trunks, oprócz tego, że miał wpływ na historię, miał tę aurę, miał te momenty, miał charakter, miał design, on miał wszystko. On w tamtym momencie miał wszystko. Jest jeszcze Trunks z Cell Games, który też jest przeze mnie bardzo lubiany i przez głównie te same wątki, bo miał i momenty, i miał wpływ na historię. Zmiana Vegety, myślę, że to jest największy plus tamtej wersji Trunksa, ale Trunks też był w ogóle design, nie? Dużo osób bardzo wspomina tego Trunksa z długimi włosami i pokazuje tego Trunksa z filmu z Bojackiem, który miał taką żonobijkę, długie włosy, wielkie mięśnie i porównują go do tego chudego z Dragon Balla Super. No okej, nie będę mówił, że to nie jest sprawiedliwe, bo to nie jest Photoshop. Tutaj mamy faktyczne kadry, tylko że jeden jest z kinówki, no ale niby w anime wyglądał podobnie, ale też można tego Trunksa z Dragon Balla Super usprawiedliwić. Mimo wszystko do Dragon Balla Super przejdę zaraz. Ten Trunks miał swoje momenty, ale nie aż tak duże i wydaje mi się, że też mógł zaminusować tym, że nie chcę cały czas używać tego słowa aura, takie bardzo młodzieżowe i popularne obecnie, ale stracił właśnie trochę swoją aurę w momencie, w którym Cell przejrzał go na wylot. Kiedy Trunks myślał, że włączając USSJ 2, że tak powiem, czyli tego Great 3, że on Cella będzie w stanie pokonać surową siłą. I Trunks trochę się wtedy skompromitował, poddał się praktycznie, był gotowy do tego, żeby Cell go zabił i Cell mu darował życie. Więc to był moment, w którym Trunks z tego kozaka, pojawiła się wyrwa na jego dobrym imieniu. Mimo wszystko ja rozumiem, że to była sytuacja, która też miała w jakimś sensie Trunksa nauczyć, dać mu nauczkę, a niekoniecznie ośmieszyć. Więc ja Trunksa nadal lubię, uważam, że to jest świetna wersja. Gdyby on cały czas miał tylko pozytywne elementy wokół siebie, gdyby tylko cały czas plusował i plusował i plusował, mogłoby to być sztuczne, a w tym przypadku mieliśmy taką konfrontację trochę z rzeczywistością. Zderzenie ze ścianą, którą był Cell i Trunks, myślę, że też fajnie zostało pokazane, że jest postacią, która mimo wszystko nadal ma. No on przyleciał jak miał 17 lat, więc on po 3 latach miał 20 lat, że on nadal się uczy. Po Komnacie Ducha i Czasu miał 21 w zasadzie, ale to nadal jest, mówię też po sobie, wiek, w którym jest się mimo wszystko takim szczylem trochę. Dragon Ball Super. I tutaj pewnie się zastanawiacie, gdzie ja tę formę wrzucę Trunksa. Okej, jestem w stanie na pewno zauważyć ten problem, że Trunks wygląda inaczej, że design, wiadomo, ja nie będę o tym enty raz mówił, dlaczego modele Yamamuro z Dragon Balla Super zabijają trochę te dusze Dragon Balla i są fatalne, jeśli chodzi o kolory i jeśli chodzi o kreskę i w ogóle twarz jest czymś, co w tym wszystkim jest najgorsze, mimo tego, że twarz powinna być tą wiodącą cechą, taką najbardziej dopracowaną cechą, jeśli chodzi o model postaci, bo na twarzy wszystko się opiera. Ale Trunks pod kątem designu ubioru jest dobrze ubrany i ta jego muskulatura, która zniknęła. Mieliśmy scenę na samym początku tego arku, kiedy oni jedzą z Mai jedną jakąś psią konserwę na pół. W zasadzie nie, jedzą zwykłą konserwę i Mai mówi, że to lepsze, czy tam Trunks mówi, że to lepsze niż psie jedzenie, psia karma. Jeśli wy bez żadnych sterydów będziecie w stanie utrzymać taką formę, jaką miał Trunks w filmie z Bojackiem, jedząc psią karmę raz na tydzień, to gratuluję. To wtedy gratuluję. Okej, możecie mi mówić, że przed chwilą mówiłem, że przecież to nie ma żadnych hormonów, to jest narysowana postać, ale mimo wszystko jakiś realizm. Ja jestem w stanie usprawiedliwić to, przynajmniej u siebie, w swoim sercu. Żałuję oczywiście, że on nie wyglądał jak wcześniej, bo wyglądał świetnie, a ten wygląd z Dragon Balla Super jest gorszy. Oczywiście, że jest gorszy, ale nie jest niezrozumiały. To wpisuje się moim zdaniem właśnie w realia tamtego Trunksa. No ale okej. O wyglądzie już sobie porozmawialiśmy, wygląd myślę, że wszyscy, na jego temat mają wszyscy swoją opinię. Zachowanie tego Trunksa, mi ono się bardzo podobało. Bardzo się podobało. To
to była jedna z najbardziej odważnych wersji Trunksa. Wiadomo, miał sceny, kiedy trochę płakał, ale to były sceny, kiedy na przykład cieszył się, że Mai przeżyła. Więc to nie było w ogóle związane z jakimś podłamaniem się. I nauczył się Mafuby. I akcja z mieczem na samym końcu. I akcja z Ikari. Oczywiście, Dragon Ball Super manga i Dragon Ball Super anime to są dwie różne wersje tej historii. Ale jeśli mielibyśmy spojrzeć na mangę, tam też Trunks miał sytuacje, które są totalnie unikatowe i takie, które mogą się podobać. Akcja z leczeniem, nie? Więc Trunks jest postacią, która ciągnęła trochę swoją sagę. Ja żałuję, że on sam nie zakończył tej walki, bo moim zdaniem, gdyby on przeciął Zamasu i Zamasu umarłby w tamtym momencie, po prostu zostałoby to wytłumaczone w taki sposób, że jeśli mamy nieśmiertelnego Zamasu i śmiertelnego Goku Blacka i oni scalają się, to tworzą nowe ciało, nowy byt, który nie jest już nieśmiertelny. Bo to nie Fusion Zamasu prosił o nieśmiertelność, tylko zwykły Zamasu. Nie można być w połowie nieśmiertelnym. Gdyby tak to zostało wytłumaczone, że poprzez tę pychę Goku Black i Zamasu łącząc się, tworząc tego potężnego boga, anulowali tę swoją nieśmiertelność i Trunks by go przeciął, świetnie. To byłoby bardzo dobre zakończenie i Trunks dostałby tego ostatniego fraga, że tak powiem. Nie było tak, no ale to nie jest mimo wszystko wina Trunksa. Ja tę wersję Trunksa lubię. Nie jest ona lepsza niż ta z Dragon Balla Z, ale nie uważam, że jakoś szczególnie odstaje. Wiadomo, ten pierwszy Trunks miał największy wpływ na historię i miał najlepsze momenty, ale ja nadal uważam, że ta transformacja w Ikari to jest jeden z fajniejszych momentów transformacji w Dragon Ballu Super. Nie mówię, że pod kątem wytłumaczenia. nie chodzi mi o wytłumaczenie, ale muzyka, głos Trunksa, jak on zaczyna sapać coraz mocniej, dyszeć i wokół niego pojawia się aura i oczy mu znikają i się wścieka. To jest kwintesencja transformacji w Dragon Ballu sajańskich. Poprzez emocje, poprzez wściekłość. Wspaniałe to było. Gdyby to jeszcze było wytłumaczone, może bym to nawet kupił. No ale okej. 4 ostatnie wersje. Wracamy sobie do filmów kinowych, czyli do małego Trunksa. Mamy wersję z Tapionem. To jest Trunks, który zaimponował mi jedną rzeczą. To jest taki wiek, w którym bardzo łatwo można się obrazić, mam wrażenie. Ale Trunks, widząc, że Tapion nie chce z nim utrzymywać żadnych kontaktów, mimo wszystko nie odpuścił, próbował się z nim zaprzyjaźnić. W momencie, w którym pojawił się konflikt, czy dać tę okarynę, bodajże to była okaryna, Hojowi, czy dać ją Tapionowi, on zaufał pomimo wszystko Tapionowi i nawet na samym końcu filmu, w końcówce filmu, kiedy mieliśmy scenę, kiedy Tapion prosił go, dał mu miecz i prosił go, żeby ten go zabił, żeby Hirudegarn się nie uwolnił, Trunks tego nie zrobił. Może trochę się bał, oczywiście. To był wiek, w którym podejrzewam, że mało osób przystałoby do tej propozycji Tapiona i zabiłoby go po prostu. Ale też myślę, że w Trunksie była taka już dojrzała sprawiedliwość. On wiedział, że Tapion nie zasługuje na taki koniec i że można ten problem rozwiązać inaczej. Okej, mieliśmy też Gotenks'a, który sobie z Hirudegarnem nie poradził, ale tutaj ten Gotenks nie stanowi aż takiego dużego minusa, jak chociażby w przypadku Majin Buu Sagi. To była ważna historia Trunksa, gdzie Trunks został pomimo młodego wieku wprowadzony do historii i został wplątany w nią w tak ciekawy sposób. Ten wątek z mieczem, on jest oczywiście dziurawy fabularnie, bo niemożliwe, żeby to był ten sam Trunks i ten sam miecz, który widzieliśmy potem, którym on pociachał Freezę. Bo tak naprawdę historia z filmu z Tapionem dzieje się po Majin Buu Sadze. Więc to nie jest ten Trunks, który cofnął się jeszcze za czasów androidów. Wiadomo o co chodzi, więc to nie jest zupełnie ta sama historia. Pod tym kątem jest to dziurawe, ale to nie jest wina Trunksa. To jest Trunks, którego lubię. To nie jest tak, że on jest epicki, że on ciągnął ten film na własnych barkach. Ale jak na to, jaką dostał rolę, to moim zdaniem wypełnił ją dobrze. A biorąc pod uwagę wiek, to też jest kwestia, którą można dodatkowo docenić. Idziemy dalej. Tutaj sytuacja jest trochę mniej skomplikowana, bo oczywiście wokół Trunksa i Gotena ten film się nie kręcił, ale te postacie pojawiły się, rzecz jasna. On tam walczył z tym dyktatorem, Trunks z Gotenem, i oni byli w stanie odpierać ataki tej armii, ale potem ich się pojawiało coraz więcej, więc jak oni wyczuli, że ojcowie się scalili, to oni też się scalili i wykończyli tę armię tą setką duchów, prawda? Swoich Ghost Kamikadze Attack. Co tu dużo mówić? To nie jest wielki udział w historii. Z fabularnego punktu widzenia to było ważne, żeby bronić ziemi, ale nie było tego dużo i po prostu wykonali swoją robotę w dość sprawny i przytomny sposób, więc jestem w stanie to dać do takiego tieru B, który jest pozytywny,
ale nie szczególnie mimo wszystko aż tak istotny, no bo to były postacie drugoplanowe w tym filmie, były też bardzo ładnie narysowane. Tam jest taka scena, kiedy oni są bardzo grubymi konturami zarysowani, to jest wręcz niespotykane w Dragon Ballu i wygląda to trochę jak fanart, ale mimo wszystko było to przyjemne dla oka. To jest taka sytuacja jak na przykład z perkusją na albumie Saint Anger Metaliki, czyli fajne na raz, ale jakby mieli tak cały czas, to raczej nie? Jakby mieli nagrać album drugi z taką perkusją, to raczej to już nie byłoby to, ale w ramach takiego powiedzmy eksperymentu albo danego klimatu jednorazowo Idziemy dalej. Mamy teraz wersję z Bio Broly'ego. To jest Trunks i Goten, którzy mieli tak naprawdę bardzo duży kłopot na głowie i całkiem przytomnie sobie z nim poradzili. Bio Broly oczywiście jest filmem katastrofalnym. Oczywiście, znaczy może dla niektórych nie jest to oczywiste, ale jeśli oglądacie moje filmy, to chodzi mi o to, że już o tym wielokrotnie mówiłem, więc dla was moja opinia jest oczywista. Ale Trunks i Goten, fajnie, że zostali wprowadzeni do tego filmu, że oni zostali tymi głównymi bohaterami, bo mimo tego, że to nie jest aż tak popularny wybór, moim zdaniem, to fakt, że tych filmów w tamtych czasach było sporo, nie widzę problemu z tym, żeby poświęcić akurat ten jeden albo jakikolwiek innym postaciom niż Goku i Vegeta, więc tak się akurat złożyło w tym przypadku. Goten i Trunks poradzili sobie dobrze, tam były sceny, w których oni myśleli, tak jak mówię, przytomnie, odpowiedzialnie, końcówka, sytuacja, kiedy oni zobaczyli, tak naprawdę Trunks tam popełnił jeden błąd, bo chciał rozpuścić tego Broly'ego w kwasie, ale on tym kwasem się otoczył i stał się jeszcze silniejszym. Kto mógł wiedzieć, że to się tak potoczy? No ja tutaj nie wieszam na nim psów. Potem oczywiście odkryli, że ten kwas w kontakcie z wodą zamienia się w kamień, więc byli w stanie całkiem sprawnie poradzić sobie z problemem. Mieliśmy tam sporo też humoru w tym filmie. Oczywiście to nie był jakiś górnolotny humor, bo gdyby był, to pewnie ten film byłby wyżej w moim rankingu niż miejsce ostatnie. Ale ta wersja Trunksa dobrze wykonała swoją rolę. To nie było wybitne, ale biorąc pod uwagę to, że był on główną postacią, razem z Gotenem oczywiście i tam Androidem 18 i tak dalej, ale Goten i Trunks głównie byli tymi dwoma wiodącymi postaciami. Nie mam do nich zarzutów. A to są mimo wszystko duże buty, w które trzeba wejść. Główny bohater filmu kinowego Dragon Ball, więc Trunks i Goten, bo Gotena też tutaj mógłbym oceniać jak najbardziej na plus. Być może to będzie dla was zaskoczenie, ale ta wersja Trunksa to jest jedna z najlepszych wersji Trunksa w ogóle w historii Dragon Balla. Drugi film z Brolym. Oczywiście w pierwszym Trunks jeszcze był malutki. O ile w ogóle był? Nie, był malutki. Tam był Future Trunks w filmie. Ja zapomniałem o Future Trunksie. Wow! Ty, ale bym odwalił. Zapomniałem o 3 wersjach Future Trunksa z filmu. No to zaraz, chwilkę. No okej, mamy tego Trunksa, który zaimponował mi bardzo w jednej scenie. Oczywiście, film drugi z Brolym głównie skupiał się na Gohanie, Gotenie i Trunksie i też Videl na samym początku. Ale zwróćcie uwagę na to, jak Trunks zachowywał się w walce z tym Brolym. On się w ogóle go nie bał. To był Broly, który siał postrach nawet w Vegecie w pierwszym filmie i Trunks, mimo tego, że widział, jak potężnie i jak groźnie wyglądający jest to przeciwnik, walił go na pyrę tyle, ile się dało, robili sobie z niego żarty razem z Gotenem i potem, kiedy Trunks nawet miał chwilę zwątpienia, to pomyślał sobie, że jego ojciec byłby z niego niezadowolony, gdyby on się teraz wycofał. Pomyślcie sobie, ile on miał wtedy lat i pomyślał sobie coś takiego. Zajrzał śmierci w oczy i pomyślał sobie, że mój ojciec będzie ze mnie dumny, jeśli ja teraz zostanę i będę walczył dalej. Za samą tę akcję można byłoby dać tutaj wysokie miejsce, ale jeszcze chcę dodać jedną rzecz. W ogóle końcówka tego filmu to jest dosłownie paralela do Cell Games i do walki z Cellem perfekcyjnym. Podczas Cell Games mieliśmy Father Son Kamehameha, czyli Gohan puszczał Kamehameha i Goku mu pomógł, powiedzmy, z zaświatów i było przepychanko, ale dzięki asyście Vegety Cell w tym momencie został, powiedzmy, rozkojarzony i Gohan mógł to wykorzystać i go pokonał. Tutaj jak mamy? Co prawda obok Gohana jest Goten, ale to jest jego brat i ich ojciec, Goku, też im pomaga, powiedzmy, z zaświatów przy pomocy smoczych kul, więc trochę inaczej. Przepychają się razem z Brolym i Trunks asystuje, tak jak jego ojciec asystował w walce z Cellem, ale ta asysta była kluczowa. Jeśli obejrzycie ten film, to zobaczycie, że Broly'emu to przeszkodziło na tyle, że trójka Goku, Gohan, Goten mogli go pokonać. Trunks, wielki udział w tym filmie, tier S. No i teraz powiem wam tak. Są 3 wersje, nad którymi się za bardzo nie zastanawiałem, ale pamiętam, że tak naprawdę, no to co? W tym filmie Trunks miał walkę z Androidem 14 bodajże i go pokonał.
i chwilę później 14 i 15 zostali wciągnięci przez 13 i nikt tam już sobie z nimi nie mógł poradzić, więc Goku zrobił Genkidamę. To był taki udział w tym filmie Trunksa. Idąc dalej, mamy film z Brolim, który mimo wszystko dałbym nieco wyżej ze względu na to, że mamy sytuację, w której Vegeta trochę dostał małpiego rozumu, nomen omen, bo usłyszał, że będzie księciem, w zasadzie królem nowej Vegety, a Trunks mu mówił, no ojcze, a może jednak nie do końca byś się zgadzał, bo to wygląda trochę podejrzanie, więc Trunks w tamtym filmie na pewno był nieco bardziej rozgarnięty. Tak od razu mówię, że Trunksa w tym filmie mógłbym dać do tieru A, Broliego trochę przesunę, Androida 13 myślę, że wrzuciłbym, chciałbym go wrzucił, inaczej zrobimy. Trunks w tym filmie za 1+ nie jest aż tak wysoko. Myślę, że zrobiłbym go tutaj. Tego Trunksa wrzucę tutaj. Z Fusion Reborn nie był aż tak ważny, więc go trochę obniżę. No i mamy jeszcze sytuację z Bojackiem, gdzie też była dość ciekawa sytuacja, bo Trunks walczył tam na turnieju z Ten Shinhanem. Potem oczywiście miał walkę z Gokuą, którego pokonał, ale chwilę później pojawił się Bojack i Trunks już za dużo tutaj nie wskórał, więc mamy tak naprawdę 3 bardzo podobne filmy. Czyli Trunks na początku walczy, pokonuje jakiegoś małego przeciwnika, w przypadku Broliego nie było kogoś takiego, tam Broly nie miał z Paragusem żadnych podwładnych pokroju właśnie Goku, Zangi, Bido i Bujina, jak miał Bojack, ale potem główny go pokonuje i ewentualnie potem Trunks przekazuje energię. Tak było z Brolim, z Bojackiem tak nie było i w zasadzie z Androidem 13 też tak nie było, ale jakoś tam mam mały wpływ na końcowy rezultat, więc te 2 filmy są bardzo podobne, 13 i Bojack, no nie? Jeśli spojrzymy na to, co Trunks zrobił. Tego Broliego daję wyżej, bo Trunks tam był nieco bardziej przytomny i to jestem w stanie bardziej docenić, bo nie dość, że ostrzegał na samym początku, to pomógł też na końcu, przekazując energię do Goku. Końcówka, co o niej myślę, też wiecie, ale myślę, że tak mogę tutaj to zakończyć. Jak Wam się podobało? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka. Czekam na Wasze opinie, która wersja Trunksa jest Waszą ulubioną, a która jest Waszą najmniej ulubioną. Czy na przykład, jestem ciekaw, co sądzicie na temat tego Trunksa z drugiego filmu z Brolim. Czy to jest też wersja, którą lubicie, czy uważacie, że może tutaj przesadziłem z oceną? Czy się spodziewaliście tego? Jeśli nie, no to mam nadzieję chociaż, że to było pozytywne zaskoczenie. Miłego dnia Wam życzę. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Czekam na Wasze propozycje kolejnych rankingów, wersji postaci. O kim jeszcze nie zrobiłem, o wielu postaciach, może będziecie mieli jakieś fajne pomysły. Miłego dnia. Dziana!